Witam wszystkich serdecznie. W tym odcinku mamy kolejny balanser z innej firmy. Już wyciągnięty z opakowania. Jak widać, troszeczkę dostało w transporcie prawdopodobnie tą stroną. Dekiel jest wyciągalny, podobnie jak w tym, co miałem prędzej, tylko że ten już padł. Jak widać, już tu się nie bawię z tym, tylko po prostu lutuję kable i tak zrobimy też później z tym. Fajnie to gumowane, czyli na upartego, gdzie to wydłubać i dojść do tej elektroniki i to naprawić. Dlaczego mówię naprawić? Bo to jest któryś przypadek, że ten model mi już się zepsuł. Tu mam ostatnią sztukę, którą mam w rezerwie. No i czas, jak się coś zepsuje raz, może być przypadek. Mówię o tym. Może się zepsuć raz, może być przypadek, zepsuje się drugi raz. No już robi się podejrzanie, zepsuje się trzeci raz jakieś urządzenie, to już wiemy, że jest wadliwe. A tutaj też idzie ciągnąć tą tylną pokrywę, tylko że to jest zalane tak, że tego nie idzie rozkopać. Chciałem zrobić odcinek z naprawy tego, ale nie udało mi się tego rozkopać. Próbowałem chemią, czymkolwiek, nie idzie, więc to jest jednorazowy użytek i złom. Dlatego postawiłem na coś innego, niestety droższego, i będziemy to próbować, czy będzie działało. Tu nie ma żadnych otworków. Jeszcze mam inny model wyważarki balansera, ale po kolei najpierw tego puścimy, a później będziemy robić kolejnego. Oczywiście instrukcja obsługi, jak ktoś będzie chciał, to niech sobie zrobi pauzę. Tu przynajmniej jakaś instrukcja obsługi jest, więc coś jest opisane. Tutaj jest to, co nas najbardziej będzie interesowało, co jest czym. Komuś się nie chciało do końca pisać, bo zjadł literkę, więc no jest jak jest. No ale teraz do samego testu, więc z racji, że już sobie naszykowałem większość rzeczy, czyli mam 3 mierniki, będziemy korzystać z zasilacza. Tu mam okablowanie, ale najpierw muszę tutaj pouwalać przewody i lecimy dalej. Wszystko przygotowane. Mamy plus, minus, zasilacz ustawiony na 12 V. Dostępne będziemy mieli 3 ampery. No i obrane kabelki zgodnie z instrukcją. Czerwony jest jako plus, tu mamy minus, a tu mamy środek. Aha, czyli nie 12, tylko potrzebujemy 24. Muszę zobaczyć, czy mam gdzieś program. Dobra, niech będzie 25, ale prąd sobie ograniczymy do 3 amperów. Ciekawe, co by się działo przy niższym napięciu, no ale nie będę teraz testował. Mamy plus, minus i teraz środek. I teraz jeszcze będziemy potrzebowali zrobić sztuczkę. Te kondensatory zastąpią mi, jest to 3300 mikrofaradów na 25 V, więc to w zupełności wystarczy. I tak samo jak tu mamy plus, to jest nasz plus. Czyli plus idzie do plusa, minus idzie do środka i robimy system teoretycznie 24, czyli tu dajemy sobie plusa i teraz gdzieś mam jeszcze minusa, tylko bym musiał sobie może inaczej kostki dać, ale powinno dać radę. I tu mamy zrobione sztuczne
układ akumulatorów, kondensatorów, czegokolwiek, co by musiał ten balancer obsłużyć. Na 24 V mamy tutaj na 25, co mamy ustawione na zasilaczu, więc jesteśmy w górnej granicy. I teraz jeszcze mamy tutaj przygotowane następująco. Żaróweczka. Z racji, że mamy biały, no to pójdzie do białego. Powinno być ok. I będziemy sobie po prostu sztucznie drenować któryś kondensator, by wymusić działanie wyważarki. Ale żeby patrzeć, co się będzie działo na poszczególnych układach, mamy jeszcze mierniki. Więc jeden będziemy mieli tu. Mamy DC. Tylko już widzę, że mi braknie chyba miejsc. Tak. Bym musiał mieć jeszcze jedno miejsce tutaj gdzieś, albo się najwyżej dokoptuję tutaj. Ale i tak będę miał za mało, więc chyba na jednym mierniku polecimy. Musiał mieć jeszcze jedną kostkę, żeby rozdzielić faktycznie pomiar, żeby mieć pomiar z dwóch stron jednocześnie. Ale możemy to zasymulować. Mniej więcej. Dobra. Damy sobie troszkę szerzej, żeby wszystko było widać i start. Nic się nie dzieje. Bierzemy około 20 mA. A tak mniej więcej tutaj też było. B miga sobie. A tu pokazuje nam 75%. Aha, czyli tutaj pokazuje, ile mamy teoretycznie naładowania w systemie 24V, czyli 25 V. Sobie damy 25 V. Interpretuje jako 75%. I niby jest coś z B. Zmierzmy sobie jedną stronę. Jedna strona ma 12,45, druga strona ma 12,45, więc jest w teorii ok. Jest instrukcja. Stand for low voltage group. Under voltage warning area. Present under voltage of low voltage group. Czyli mamy niskie napięcie, czyli mamy troszeczkę za mało, ale dobra. Teraz zrobimy sobie, że obciążymy jedną stronę żaróweczką. Powinno się coś zmienić. No za bardzo się nic nie zmienia. No mamy 40 mA poboru. A jak obciążymy w drugą stronę, też się tutaj nic nie zmienia. Dalej ten sam pobór, więc możliwe, że te kondensatory nie za bardzo równo działają, nierówną mają pojemność i jeden jest bardziej drenowany, albo mam za małe obciążenie. I tak mi się wydaje, że mam po prostu za małe obciążenie i dlatego nic konkretnego tu się nie dzieje. A jakbym sobie zjechał troszeczkę z napięciem niżej, tym bardziej świeci. Dobra, trudno, najwyżej kondensatory troszkę dostaną. Dalej miga i mamy 28. I mam 100%. No to zróbmy inaczej. Mamy, zrobimy zoom.
patrzmy, co się będzie zmieniać przy jakim... Ok. Między 27 a 26 wskakuje na 100%. Aha, przy gasa, nie wiem czy widzicie, między 24 a 25. 23 to jest 50%. 22 to jest 25%. I między 21 a 22 to jest 25% tutaj. Więc to się zgadza. Podjedźmy pod 30. Przez co tutaj będziemy mieli 15 na żarówkę w teorii. Wiadomo, więcej bierze prądu, bo mamy wyższe napięcie. Ale przestaje świecić LED, czyli prawdopodobnie cały czas jedna strona działa, wyważarki. Dlatego mam też tutaj ten miernik, żeby sprawdzić ten prąd wyważania, ale to sprawdzimy już na samym magazynie. Ok. Podejście kolejne, 21 W żarówki. Damy sobie troszeczkę więcej prądu, troszeczkę niższe napięcie i start. Znowu miga to. I teraz tak, to sobie sprzęgniemy powiedzmy tutaj i będziemy sobie mierzyć, jak sobie radzi z pasożytem, który ma 5 W. 21 W raczej. Tylko że albo mamy słabo przylutowane, albo żarówkę szlak trafił. I warto mieć zapasowy miernik. Można na buczku, ale zobaczymy tak. Jest ok. Żarówka powinna działać. Jedynie pytanie, czemu nic się nie dzieje. Czerwone A. Co oznacza czerwone A? Stand of High Voltage Group albo represents under voltage of high voltage area. Ok, aha, czyli tutaj jest jedynka, tu jest dwójka, czyli by mnie interesowało komunikat B. 2B represents under voltage of low voltage group. Okay. Teraz co? Będzie to wyważało, czy nie będzie wyważało? Tu się nic nie pokazuje. Co jest grane? W teorii tu powinienem mieć 12 V, a nie mam. I tu. I nie mam. Co się dzieje? Niby napięcie jest, wszystko jest. Czyżbym już coś popsuł? Wyciągniemy sobie to. Z tej. I teraz jeszcze raz. Ile tu mamy? Tu mamy 5 V, 6 i rośnie, a tu mamy 19. Ok, to na pewno ma sens. 13,94, 13,95.
Dobra, radzi sobie, ale 21 watów jest widocznie za dużo dla niego i dlatego się to rozjeżdża. Czyli 21 watów nie wyważy. Muszę sobie wziąć 5 watów, bo to jest chyba 1,3 wata albo coś takiego. To jest 21, czyli muszę coś pomiędzy znaleźć. Kolejne podejście. 5-watowa żarówka. Powinna być ok. Cały czas tu miałem pod zasilaniem, więc zróbmy test. Świeci. Pobór prądu 126 mA przy 28 V. I co? Nic się nie pokazuje. A tu pokazuje zaś te słynne B w sekcji A. Czyli pierwsza sekcja B under voltage area warning. A co by było te pierwsze? Standard of high voltage. Czyli high voltage'u nie miałem, ale mam under. Ok. Można przyjąć, że jakoś to działa. Jak tak obciążę, to świeci to. Jak tak obciążę, to... No właśnie. Obciążymy jedną stronę, zrobimy pomiar napięcia, obciążymy drugą. Czy ma te 5 watów, jest w stanie te 5 watów balansować. 14,02 i 13,86. Czyli tak. Ja za bardzo z tym nie walczy. Mamy rozjazd dość spory. Ciężko mi powiedzieć. Byśmy musieli się wpiąć tutaj środkiem, i to zrobimy zaraz, miernikiem na prądzie, jakim prądem tutaj następuje wyważanie. Czyli idę po 2 kostki i zaraz lecimy dalej. Ostatni test raczej. Dołożę kolejną kosteczkę. Mamy tą, czyli teraz wyważarka leci przez miernik. Będziemy widzieć, jakim prądem tutaj to próbuje wyważać. Całkowity pobór to jest 123 mA, a wyważa 220 mA. Więc na pewno walczy. Jak wyciągnę żarówkę z gniazda, to praktycznie nie ma wyważania. Wkładam, jest 200 mA. Odważymy się zrobić tak, tylko nie wiem, czy się teraz wykrzatrzy, chyba nie. Tu pokazuje 60, a jak zrobię tak, wywala błąd, bo na pewno zrobiłem błąd. Ok. Wywala błąd, czyli muszę mieć tak. Nie. Dobra, lepiej nie kombinować. Tak. Cyk. I mamy sekcja pierwsza, 1 Balancing Working State Area. Standard of High Voltage Group. Czyli teraz zmierzymy jeszcze i mamy 20 ostrość. Z jednej strony 14,37, a z drugiej 13,52. Czyli walczy.
z pewnym prądem. Coś się dzieje, więc możliwe, że sobie poradzi. Ten prąd wyważania nie jest taki duży jak w przypadku tego ustrojstwa, no tylko że to się ustrojstwo psuje. Mam jeszcze ostatnie, ale jak już mam tutaj kable uwalone, to zaraz przeszczepię przewody do tego i w następnym odcinku będziemy demontować takie, co mam na układzie i zastępować tym. I zobaczymy, ile to da radę. Więc mam nadzieję, że komuś się przydało. Wiemy, że wyważa. Prąd wyważania nie jest zbyt duży i sobie średnio radzi. Może jakbym miał większy kondensator, by było łatwiej, ale jest jak jest. W takim bądź razie, na razie dziękuję. Do zobaczenia. Do następnego. Cześć.